Siemandero, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj tak troszeczkę tutaj po tej stronie sobie usiadłem, bo mam klamota. Klamoty podobno są ostatnio niemodne, ale jak wiecie, ja lubię takie klamoty. I generalnie przez moje zbieractwo no, mam kilka klamotów i polecam generalnie posiadanie klamotów. Myślę, że jak to z falami w życiu bywa, również jeżeli chodzi o klamoty, przyjdzie z powrotem na nie fala i wszyscy, którzy w tym momencie klamotów nie lubią, stwierdzą, nie, no dobra, potrzebuję klamota. A jeżeli potrzebujecie klamota już teraz, to salony muzyczne Riff, które są współproducentem tego odcinka, zapraszają po różnego rodzaju klamoty. Najprawdopodobniej następny klamot będzie od innej firmy, jak tylko oddam tego. Natomiast jak wiecie, tą firmę to ja bardzo, bardzo sobie lubię i generalnie jak się tutaj można dobrze rozejrzeć, to jest troszeczkę tych wzmacniaczy tejże firmy właśnie z Wielkiej Brytanii. To jest taka firma, która produkuje, wiecie, słuchawki takie fajne, bezprzewodowe i to jest taka firma, która produkuje również takie głośniczki Bluetooth bezprzewodowe, a właściwie produkcja klamotów jest już u nich produkcją podobno niszową w tym momencie, zajmującą, nie wiem, 10% zysków. Śmieję się, bo Marshall tak naprawdę, Jim Marshall, no, zakładając tą firmę, no to oczywiście historycznie sobie patrząc, no, wykorzystał lukę, jeden z wielu, który wykorzystał lukę w tym, że no nie można było mieć amerykańskich gratów w Wielkiej Brytanii gdzieś tam na początku lat 60. powiedzmy, ze względu na to, że no zostały wprowadzone bardzo wysokie cła, ograniczenia, embarga i w ogóle miała być wspierana produkcja brytyjska. No i wtedy powstały Voxy, Wemy, Hiwaty i właśnie chociażby Marshalle. Marshalle z tych wzmacniaczy zyskały sobie oczywiście największy entuzjazm i są takim synonimem, totalnym synonimem wzmacniacza gitarowego. I tak jak no, można się pokusić o stwierdzenie, że Fender Stratocaster to jest, wiecie, na wszystkich koszulkach, taki Marshall to nawet na teledyskach pewnie o Britney Spears albo o innych gwiazd muzyki, które mają nic wspólnego z graniem rockowym, się gdzieś pewnie przewinął. Jest to swego rodzaju ikona. No i tych ikon to jest trochę i tak sobie stwierdziłem, że może by na początku to chciałem zrobić taki film w starym stylu, jak takie pomieszanie tego, co kiedyś było, czyli to, że na przykład taki DSL 100, bo to jest bohater dzisiejszego odcinka, będzie porównany, nie wiem, z TSL-em 60 albo z JCM 900. Kiedyś był taki film, ale no, zmieniłem koncepcję w trakcie i koncepcję zmieniłem na taką, że właściwie to chciałbym w przyszłym roku więcej tych Marszali gdzieś tam wam pokazywać, głównie tych, które mam. Troszeczkę z nich również chciałbym wystawić sobie też na OLX, bo stwierdziłem, że gdzieś tam chcę uszczuplić tę kolekcję, ale przy okazji tego właśnie będzie można się być może zapoznać z różnymi Marshallami w sposób taki, w jaki teraz to jest tutaj kręcone. Ale dzisiaj na pierwszy ogień nówka sztuka, niechodzona, do zakupienia w salonach muzycznych Riff, Marshall DSL 100. DSL 100, czyli Dual Solo Lead. Z tego, co mi się wydaje, to chyba o to chodzi. Chociaż może nie, może o coś innego, nie wiem. TSL, Super Lead, bo TSL jest triple Super Lead, czyli to jest, przepraszam, Dual Super Lead. Super Lead będzie odnosił się tutaj do starego Plexi, gdzieś tam. I powiem wam szczerze, że tutaj na końcóweczce też warto pokręcić, mimo tego, że jest to wzmacniacz, który w obu kanałach, które posiada, ma wolumy, tak jak zresztą chociażby właśnie mój TSL stary ulubiony, no to tutaj są również mastery i do tego te mastery są dwa, co jest bardzo, bardzo ciekawe i o czym zaraz opowiem. Teoretycznie są tutaj dwa kanały, a w praktyce posłuchajcie pierwszego nagrania. Dzisiaj te nagrania będą dosyć specyficzne, bo filmik również ma za zadanie edukować w kwestii
głośników, więc będzie dużo różnych głośników, ale pierwsze nagranie jakie zrobiłem, po kolei tak naprawdę polecę tymi nagraniami, tak jak sobie grałem. Ogrywałem ten wzmacniacz około 3 godziny non-topper. No oczywiście nie będzie ten film trwał 3 godziny, może byście chcieli, a może nie wiem, ale pierwsze nagranie zrobiłem na kolumnie Marshalla 1960. Co prawda ja mam w niej wymieszane głośniki, bo mam T75 i V30, więc najpierw będą nagrania mieszane. To samo zagranie na V30, na T75, zmiana gitary, zmiana jakiejś zagrywki, zmiana ustawień i wszystko to sobie będzie lecieć. Mam nadzieję, że te ustawienia na zdjęciu mi się zrobiły ładnie i że będzie je widać. Więc najpierw Marshall na kolumnie Marshalla, bez żadnego kombinowania, no poza tą wymianą głośnika, różne zagryweczki. Od razu powiem tak, większość brzmień będzie tutaj oczywiście przesterowanych w całym tym teście. Oczywiście kanał czysty się pojawi w formie też czystej, ale raczej też przy okazji tego, że ona jest nawiązująca do solo lead, czyli gdzieś tam do jakichś starszych Marshalli, no to jednak go tam przybrudzę, więc takiej czystej, przepięknej barwy, wiecie, no to się tutaj nie spodziewajcie. Będzie brudno, stonerowsko, metalowo, grunge'owo, po ksantypowemu będzie po prostu. Pierwsze nagranie. Jedziemy z tematem.
Oczywiście jedna mała jeszcze wstaweczka, zanim sobie dojdziemy dalej. Przypominam o tym, że można zostawić subskrypcję. 50% ponad osób nie subskrybuje kanału, a ogląda. To nic nie kosztuje, to jest za free i w ten sposób możecie kanałowi pomóc. No, w docieraniu dalej, a tak naprawdę nie kanałowi, nie mnie, tylko gitarze i tematom gitarowym, bo gitara jest najważniejszą ze sztuk. Zostawcie lajka, piszcie komentarz, polećcie ten kanał komuś, niech się wieści niosą.
Zapraszam oczywiście również do wspierania kanału poprzez Patronite, guzik wesprzyj pod filmem i różne inne formy tego wspierania. Kanał rozwija się dzięki Wam od ostatnich 3 lat, idzie z impetem ku lepszemu i ku fajniejszemu. Dzięki Wam chodzę na lekcje chociażby gry, żeby było milej tego wszystkiego słuchać, ale też rozwój tutaj sprzętowy jest bardzo, bardzo duży i rozwój ogólnie tego kanału dzieje się dzięki Wam. Uwierzyliście w to. Dziękuję Wam za to bardzo. Zniżki do RIF-u, który jest patronem tego filmu, największym mecenasem tego filmu w tym momencie. Zniżki do RIF-u, ale również inne zniżki. Wszystko jest w opisie odcinka. Załatwiłem Wam również pierwszą lekcję gratis w szkole Guitar Harmony, do której sam chodzę. Sprawdźcie opisy odcinka. W tym miesiącu mamy też gitarkę, zabawa dla patronów, oraz w tym miesiącu jest również wielki konkurs. Pokaż swój sprzęt 23. Do wygrania jest superowa kamera Zoom Q8 N4K. Do wygrania jest również dużo innych ciekawych nagród. Bardzo Wam dziękuję za wszystko, co robicie dla kanału. Jedziemy dalej z tematem wzmacniacza. No więc wzmacniacz nazywa się Dual Super Lead 100. Więc jak się można domyśleć, wzmacniacz ma 100 watów. Ale wzmacniacz też tutaj przy pomocy guziczka standby możemy wykorzystać właśnie w formie 100-watowej bądź w formie 50-watowej. Więc można mu ograniczyć moc do 50 watów, co jest bardzo fajne, no bo i tak nikt Wam się nie pozwoli rozkręcić na te 100 watów, a tutaj ten master jednak gdzieś tam działa. Mastery są tak naprawdę 2. Więc ten wzmacniacz przez tutaj parę różnych feature'ów, mimo tego, że jest bardzo prosty, o czym zaraz się dowiecie, ma kilka takich rzeczy, które są bardzo, bardzo praktyczne. No i dzięki temu, że mastery są 2, no to wiadomo, że można sobie ustawić jeden głośniej, drugi ciszej, co da nam troszeczkę, jak powiedziałem, leciutko inaczej nasycony wzmacniacz, ale również możliwość tego, że na przykład solóweczki będziemy sobie grać przy pomocy tego drugiego mastera, będziemy się podbijać głośnościowo i te różnice naprawdę tutaj będą no, osiągalne przy pomocy pedału foot switcha tak zwanego, chociaż ten foot switch trzeba sobie dokupić, taki 6-przyciskowy, żeby w pełni wykorzystać. Dostajemy ze wzmacniaczem normalny mały foot switch taki przyciskowy, który włącza nam chyba z tego co pamiętam pętlę efektów i przełącza pomiędzy kanałami. Natomiast jeżeli chcemy wykorzystać cały ten panel, potrzebujemy 6-przyciskowy foot switch, który nazywa się PEDL 9105. Tak on się nazywa. Nie, on się nazywa 91005, czyli 91005. Od JVMA4. Pasuje wtedy idealnie. Mamy 6 przycisków, dzięki którym można w pełni sterować tym, o czym zaraz Wam tutaj opowiem. Wzmacniacz ma reverb. Od tyłu sobie tak dzisiaj jedziemy. Wzmacniacz ma reverb ustawiany dla każdego kanału osobno i 2 kanały. Classic Gain i Ultra Gain. Ultra po polsku. Ultra po amerykańsku. Ultra. I oczywiście ma również pętlę efektów, jak już idziemy sobie od tyłu. Pętla efektów jest włączona tutaj, jak powiedziałem, tym foot switchem, który jest dołączony, ale również przy pomocy tego 6-przyciskowego. Przy pomocy 6-przyciskowego, jak sobie dokupicie, możecie również przełączać się pomiędzy funkcjami tutaj tego masteru. Reverb oczywiście również można włączyć foot switchem. Teraz nie wiem, czy ten kurczę, jak to tam jest napisane, poczekajcie. Nie wiem, co przełącza ten, który jest w zestawie. Ten, który jest 6-przyciskowy, włącza nam Clean, Crunch, Overdrive 1, Overdrive 2, Master 1, Master 2 i FX Loop. Czyli widzicie, czyli reverbu nie da się przełączyć. Foot switchem. Tam sobie mam ściągę, więc to tak. No, więc reverb sobie jakiś tam ustawiamy. Zresztą on nawet nie ma guziczka, więc jest to w miarę logiczne. Wzmacniacz ma rezonans i presence. Rezonans, jeżeli chodzi o wzmacniacze Marshalla, nie jest bardzo spotykaną gałeczką.
Prezens jak najbardziej. To jest taka dodatkowa korekcja barwy, górki w postaci prezensu i dołku w postaci rezonansu, która już odbywa się na samym końcu mocy, czyli to jest taka ostatnia taka korekcja barwy, delikatniejsza niż ta, która jest tutaj. Dodatkowo mamy oczywiście tutaj normalną, trójpasmową, brytyjską bass, middle, treble korekcję, która odpowiada za oba kanały i za wszystkie funkcje tych kanałów. I jeszcze jest taki guziczek Tone Shift, który oczywiście gdzieś tam robi troszeczkę głupiego Mariana. Gdzieś tam on jest również tutaj wykorzystany. Zanim sobie przejdę do omówienia tutaj tychże gałeczek, posłuchajcie sobie drugiego nagrania. Drugie nagranie zrobione jest na 2 kolumnach naraz. Jest 8 różnych głośników, ten sam take, to samo ustawienie gałek, tylko i wyłącznie inny głośnik.
więc przechodzimy sobie w tym momencie na ten tutaj panel Ultra Gain i Classic Gain. W przypadku obu tych kanałów mamy dwa tryby, zielony i czerwony. No ze wspólnym ustawieniem, ale tak naprawdę można się pokusić o stwierdzenie, że jest to wzmacniacz czterokanałowy. Na swój sposób można takie stwierdzenie sobie tutaj gdzieś powiedzieć, no bo mamy opcję tak naprawdę dwóch różnych struktur gainu, dwóch różnych gainów na każdym z tych kanałów. Znowu przy pomocy tego sześcioprzyciskowego, on kosztuje okolice 500 zł, ten sześcioprzyciskowy foot switch, ale daje bardzo dużo. Mamy możliwość przełączania się pomiędzy tym wszystkim, więc jeżeli potrzebujemy troszeczkę więcej nasycenia do solówek niż mamy to na przykład w riffach, no to mamy tutaj też również takie podbicie, czyli nie tylko możemy sobie to robić głośnością, ale również możemy sobie to tutaj robić w tenże sposób. Jeżeli potrzebujemy jeszcze bardziej przybrudzić nasz kanał czysty, który oczywiście w zielonej opcji jest ustawialny na barwę czystą, no to mamy jeszcze taką możliwość, że sobie przybrudzamy właśnie tą jakimś dodatkowym stage'em, dodatkowym elementem. Kurde, jak powiedzieć ten stage? Dodatkowym, no nie wiem jak powiedzieć o tym, o czym jest ten stage. No w każdym razie dodatkowym gainem gdzieś tam jeszcze dodanym. No więc tak naprawdę można się pokusić o stwierdzenie, że już przy pomocy tego sześcioprzyciskowego foot switcha ten wzmacniacz robi się nam tak jakby czterokanałowy. No ale to jest w granicach tego jednego kanału, czyli nie mamy dodatkowych gainów, nie mamy tego, także jeszcze jest dodatkowe 4 gdzieś tutaj gałki. No i ta korekcja to też jest wspólna, co jest dosyć charakterystyczne. Ja na przykład w swoim TSL-u, w tym starym, mam korekcję dwie dla kanału czystego i dla przesterowanego wspólną dla dwóch rodzajów. Z tego co pamiętam w DSL-u 100 chyba jest podobnie, tam znowu nie ma Master Volume. Z tego co pamiętam to w TSL-u 100 jest już chyba podwójna dla każdego z przesterów też. Więc w tej serii Solo Lead jest tych wzmacniaczy kilka. Ten jest najnowszym produktem. Posłuchamy sobie drugiego nagrania, znowu na tych samych głośnikach, które były wtedy. Znowu 8 różnych głośników. Pamiętajcie o tym, żeby sprawdzać zniżki, które Wam pozałatwiałem w opisie, między innymi do salonów muzycznych Riff, bo ten wzmacniacz można z tą zniżką kupić taniej, przy okazji pomóc kanałowi, ale też w opisie macie dużo różnych innych zniżek, chociażby do głośników Jensena, które bardzo, bardzo polecam, bo one potrafią się w tych, no tam z tych co mam, to jeden jest taki, który w high gainie fajnie gada, a reszta w tych takich mniejszych gainach mi się bardzo, bardzo podoba. Posłuchajcie drugiego nagrania, a potem sobie przejdziemy do panelu tak zwanego tylnego tego wzmacniacza.
szanowni państwo, no to oczywiście tutaj zasilanie, tutaj mamy tą pętlę efektów. Nie doczytałem, czy ta pętla efektów jest kurczę równoległa, czy ona jest szeregowa. Wolałbym, żeby była szeregowa. Ja w swoim TSL-60 mam równoległą i bardzo, bardzo jej nie lubię. Uważam, że szeregowa pętla jest fajniejsza, bo kostki lepiej współpracują i nie trzeba tam kill dry'a ustawiać i tak dalej, ale bym chciał, żebyście napisali mi w komentarzach, czy ona jest szeregowa, czy jest równoległa. Doczytajcie, sprawdźcie, macie zadanie domowe, a czemu by nie. Tutaj włączamy sobie tenże foot switch. Co jest ciekawe, możemy też audio sobie podłączyć, czyli możemy gdzieś tam grać z jakimś podkładzikiem na tym wzmacniaczu. No, taka dziwna opcja jak na wzmacniacz lampowy. I jest również wyjście jackowe, którego nie użyłem w tym teście, które pozwala nam na to, że mamy symulowane brzmienie kolumny jakiejś tam. Tutaj jest również MIDI i teraz tak, dzięki temu MIDI właśnie możemy podłączyć tenże foot switch 6-przyciskowy. Dzięki temu MIDI możemy oczywiście podłączyć sterownik MIDI, który będzie nam przełączał wszystkimi funkcjami naraz, czyli zarówno na przykład jak sobie to dobrze poustawiamy, to może nam przełączyć kanał razem z przełączeniem masteru i z włączeniem pętli jednocześnie jednym guziczkiem, więc tutaj jest nowocześność tego wzmacniacza. Wzmacniacz, co trzeba powiedzieć, nie jest wyprodukowany w Wielkiej Brytanii, przez co jest troszeczkę tańszy, ale nie słyszałem o tym, żeby jakoś tak bardzo ludzie narzekali na te wzmacniacze. Tam gdzieś sobie zrobiłem jakiś research. To jest ta tańsza seria wietnamskich wzmacniaczy Marshalla. Właśnie, oczywiście nie produkują cały czas jeszcze modele w Wielkiej Brytanii, ale są one dużo droższe. Tutaj mamy wzmacniacz za okolice 3000 zł, który jest całkiem przyzwoitą konstrukcją do grania różnych gatunków muzyki, co z tego testu oczywiście też usłyszycie. Jeżeli lubicie to brytyjskie brzmienie, no to jest to wzmacniacz, jeżeli chcecie mieć wzmacniacz nowy, który można sobie spokojnie zakupić i będzie on nam służył. Wydaje mi się, że wcześniejszą wersję tego wzmacniacza chłopaki z CTG TV używali przez kilka lat, więc mogliby się tutaj wypowiedzieć i też mieli wzmacniacz już tenże wietnamski. 4 lampy L34 i ile jest tam lamp ECC83? 3 lampy ECC83 i na wzmacniaczu mocy jest jeszcze jedna też, więc właściwie są 4 lampy ECC83, z czego 3 są na preampie. No pewnie gdzieś tam ten clipping, pewnie gdzieś tam te brzmienia są z wykorzystaniem jakiegoś salaczka czy czegoś tam innego. Nie wiem, nie rozkręcałem, nie znam się. Tutaj znowu niech się wypowiedzą wszyscy ci, którzy lubią grzebać w schematach, oglądać schematy, znają się na tym. Wiem, że parę osób jest takich z tą żyłką elektronika i że lubicie to robić, więc macie wy znowu zadanie domowe. Sprawdźcie, jak tutaj jest rozwiązany ten gain, ale brzmi on bardzo naturalnie, bardzo fajnie reaguje na to, co się dzieje z łapy, bardzo fajnie reaguje na to, co się dzieje z gitary, na zmiany gitar, których też tutaj dużo słyszeliście w tym teście. Reaguje w taki sposób właśnie, że no chce się grać. Na tym wzmacniaczu naprawdę chciało mi się grać. Te 3 godziny były dla mnie absolutnym, totalnym sztosem i bardzo, bardzo się z tego radowałem. I oczywiście, no jak to we wzmacniaczu lampowym, pamiętajcie zawsze, że trzeba, jeżeli nie jesteście tymi elektronikami, jest to dla was jakaś nowość, zawsze trzeba mieć podłączony głośnik. Nigdy tego wzmacniacza nie można włączyć bez podłączonego głośnika, no bo pospalają się chociażby trafa, popsuje się, coś rozwali, bez sensu. Do wzmacniacza możemy podłączyć jakie sobie głośniki chcemy, zarówno 4-ohmowe, zarówno 8-ohmowe, zarówno 16-ohmowe, jak i 2 16-ohmowe, jak i 2 8-ohmowe. No nie można 2 4-ohmowych podłączyć. W ten sposób chociażby nagrałem jedno z tych nagrań, gdzie podłączyłem 2 głośniki 8-ohmowe, znaczy 2 kolumny 8-ohmowe i mogłem nagrać to jednocześnie. Jak mówię, bardzo, bardzo przyjemnie mi się na tym wzmacniaczu grało. Jakbym nie miał wzmacniacza, kochając Marshalle, nie miałbym do wydania 6000 zł, tylko okolice 3000 zł, to bym brał i bym grał i byłoby dobrze. Tyle. Jeśli chodzi o moją opinię. Mam nadzieję, że wzmacniacz wam się również podobał. Więc teraz sobie zrobimy test dłuższy, najdłuższy jaki grałem. Pół godziny oczywiście grałem z hakiem, ale no wytnę dla was te najlepsze fragmenty. Tam było też dużo zmieniania gitar i tak dalej, i tak dalej.
I zobaczycie sobie, bo w tym momencie te wszystkie testy, które usłyszeliście, były raczej na statecznych equalizerach i statecznych gainach. W tym momencie będę sobie bawił się różnymi tutaj ustawieniami i będę sobie tym wzmacniaczem kręcił. Od razu powiem, że albo nie, to podzielę to i wam powiem na samym końcu to wrzucę, bo jest taka niespodzianka. No i ten test jest taki troszeczkę w starym stylu w tym momencie, ale no zobaczycie sobie w tym momencie, co tutaj się dzieje, jak sobie tym kręcę. Czasami oczywiście te brzmienia wcale nie muszą być fajne, czasami są lepsze, czasami są gorsze. Randomowo tutaj to kręciłem. Znacie już te testy. Posłuchajcie.
dotarliście do tego momentu, to będzie dla Was jeszcze jedno nagranie, jeszcze jedna niespodzianka dla tych najbardziej wytrwałych. Możecie napisać złoto dla wytrwałych. Jeśli chodzi też w ogóle o wykończenie tego wzmacniacza, no to on ma taki jest troszeczkę inaczej wykończony niż na przykład ten mój brytyjski, które są do siebie jednak podobne, bo na przykład mam starą 900, mam starego TSL-a i na przykład Tolex jest podobny. Tutaj ten Tolex jest troszeczkę inny. Niby imituje ten sam Tolex, ale ma trochę inny kolor. To złotko też jest leciutko inne. Gałeczki też mają leciutko inne zabarwienie, ale wszystko jest zrobione w takim marszalowskim stylu właśnie tego złotego panelu, tutaj z czarnego Tolexu, choć oczywiście nie tylko czarne Tolexy się zdarzały. Zresztą ostatnio dorwałem niebieską 900, która jest w remoncie. Bardzo Juliana chciałem pozdrowić z tego miejsca. Natomiast słuchajcie, jest to fajne rozwiązanie dla tych, którzy jeszcze, jak powiedziałem, chcą mieć głowę, chcą mieć pakę, chcą to nosić, mają siłę i generalnie lubią grać w oldschoolowy sposób. Niedrogo i całkiem przyjemnie. Raczej bym powiedział, że skłaniające się to jest ku jednak oldschoolowemu brzmieniu gdzieś tam. Czyli jeśli lubicie te oldschoolowe marszale, no to tutaj to jest coś, nad czym trzeba się zastanowić. Pamiętajcie, chociażby w łódzkim Riffie, w salonach muzycznych Riff w Łodzi, można ten wzmacniacz iść i ograć. Zamkną Was w pokoju, w którym nie będziecie nikomu przeszkadzać i można to ograć. Dziękuję jak zwykle patronom kanału, dziękuję wszystkim tym, którzy kanał wspierają, guzik wesprzyj, Patronite, różne inne formy, tym wszystkim, którzy dali fanty na nagrody. Dziękuję Wam za to, że działacie ze mną tutaj, że jesteście ultrasami, totalnymi fogowiczami, którzy po prostu ten kanał wspierają, dzięki którym ten kanał się rozwija. To jest bardzo, bardzo eleganckie z Waszej strony, że tak robicie, więc mega propsiorki. Jak powiedziałem, złoto dla wytrwałych. Słuchajcie, ostatnie nagranie to jest, pobawiłem się tym kanałem i tutaj poleciałem sobie już. Poleciałem w taki sposób, że już nawet się tam pewnie pomyliłem i w ogóle, i może nawet są gdzieś jakieś boki, ale to już jest takie nagranie dla naprawdę wytrwałych i dla tych, którzy chcą usłyszeć też tego trochę oldschoolu, no bo jest tak improwizująco, bluesowo w granicach moich oczywiście możliwości. Lekcje z Konradem będą się odbywały przez cały rok 24. Taką podjąłem decyzję. To teraz dzięki Wam, dzięki Patronite'owi. W tym momencie stwierdziłem, jest to ostatnia szansa, żeby się nauczyć. Nie wyszło w krótkim czasie, nie ma się co spieszyć, no nie ma czasu też ćwiczyć, nie ma czasu człowiek już nie ma 16 lat, że ma dużo wolnego czasu, że ma dużo energii i ma dużo w głowie. Więc przez rok mam nadzieję, że zrobię tenże oto progres, a teraz już to, co poleciałem, a po poleceniu oczywiście końcówka samochodowa z Muzeum Niemieckiego, ale kręćcie swoje końcówki samochodowe. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się, pa! Mam tylko nadzieję, że ta muzyczka nie ma jakichś praw autorskich i że generalnie nie będzie tak, że YouTube przez te niemieckie wspaniałe melodyjki mi wytnie tutaj coś i nałoży reklamy na jakiegoś niemieckiego kompozytora. Z racji na to, że słuchajcie, no nie da się tutaj tak, wiecie, jednego samochodu naraz pokazać, to zrobimy sobie taki teraz przelocik po tych niektórych autach. Chevrolet, Oldsmobile, no mówię, niby muzeum jest niemieckie, na razie żadnego niemieckiego samochodu tutaj jeszcze nie było. No tutaj to od razu Cypress Hill, Pimp My Ride Straight Out of Compton, zresztą nawet tam jest taki ziomek Straight Out of Compton. Brakuje tylko Snoop Dogga, nie? Tutaj w tym samochodzie. A tutaj na przykład jest taki Mustang, którego ja chciał. To jest taki Mustang, który mi się mega podoba i to jest Mustang, który po prostu jara mnie dosyć konkretnie. To jest taki Stratocaster. Stratocaster mnie nie jara, ale jest to taki Stratocaster wśród samochodów moim zdaniem, więc ten Mustang 66 rok to jest, no to jest coś ślicznego. Tutaj się nie da ukryć, to jest coś ślicznego.